Znudziło mi się już robienie takich zwykłych zdjęć za pomocą drona. W związku z tym postanowiłem zainwestować w filtry i pobawić się trochę w panning. Tak, dzisiaj będzie o filtrach i o panningu. No i o polowaniu na traktory. Zapraszam. DJI Mini 2. Czy można tym dronem zrobić dobre zdjęcia techniką panningu? Właśnie mam dzisiaj zamiar to sprawdzić. Zanim to nastąpi, dwa słowa na temat samego panningu, co to w ogóle jest i dlaczego tak bardzo istotne są tutaj filtry. Panning jest to taka technika fotograficzna, która polega na fotografowaniu obiektów znajdujących się w ruchu w taki sposób, aby fotografowany obiekt odseparować od tła, w którym się porusza. Dla przykładu, mamy traktor, mamy drona. Działa to w ten sposób, że fotografowany obiekt i aparat podążają w tej samej osi ruchu. W tym momencie robimy zdjęcia, a finalny efekt wygląda tak. W kadrze znajduje się ostro uchwycony obiekt poruszający się, a tło dzięki dłuższemu czasowi naświetlania oraz towarzyszącemu przy tym ruchowi zostaje rozmyte. Dzięki dłuższemu czasowi naświetlania to jest słowo klucz. Jak myślicie, jak długo można naświetlać zdjęcie miniaczem czy jakimkolwiek innym dronem bez zakładania filtra w taką słoneczną pogodę? Zaraz to sprawdzę. Bez filtra dobrze naświetlone zdjęcie to czas 1250 sekundy. Jedziemy w prawo, wydłużając czas i od razu widać, że przy 1/200 zdjęcie zaczyna być mocno przepalone, a im dalej, tym może być tylko gorzej, więc tutaj bez filtra ND można zapomnieć o panningu. Zakładam filtr ND1000 i zobaczymy, co się stanie. 1/1000 w tym słonecznym, pięknym dniu staje się ciemna jak noc w Kielcach na Czarnowie. Wydłużam zatem czas naświetlania i zaczynam dostrzegać przy 1/20 sekundy błękit. 1 sekunda wygląda już dobrze, ale i 2-sekundowy czas nie przypala tu zbyt wiele. Więc co jeśli nie masz żadnego filtra, a chcesz robić panning? W takim wypadku nie ma mowy o długich czasach naświetlania. No, chyba że macie zestaw filtrów, takich jak ja mam tutaj z firmy Freewell, która się specjalizuje w produkcji w ogóle filtrów, nie tylko do dronów, ale też do aparatów. I to są filtry od ND4 do ND64, to jest taki All Day 8 pack. I Long Exposure Pack to są dwa filtry ND1000 i ND2000, są naprawdę mega ciemne. Poza tym tutaj jeszcze są polaryzacyjne, ND polaryzacyjne, także jest spoko wybór. Ja może pokażę, jak one wyglądają, jak się je zakłada na drona, bo naprawdę jest to bardzo proste. A tak się prezentuje cały zestaw All Day 8 Pack i Long Exposure Pack. Te filtry zakłada się bardzo łatwo, wystarczy przechylić kamerę w dół, przykładamy filtr w tylne rowki obudowy, klik i gotowe. Filtr założony, można latać. I jeszcze raz tylko ten większy filtr, pyk i jest. W ogóle wizualnie miniacz z takim filtrem wygląda naprawdę mega kozacko. No to cyk, startujemy, zaczynamy polowanie na traktory i panning. Polowanie się rozpoczęło i w sumie nie zajęło szczególnie dużo czasu znalezienie pierwszej ofiary panningu. Na pobliskim polu akurat trwały prace polowe, a traktorów nie brakowało. Zacząłem od testu z założonym filtrem ND64 i czasem migawki ustawionym na 1/8 sekundy. Pierwsze próby wykonania zdjęcia w ruchu na upolowanym traktorze pokazały, że przy 1/8 sekundy wolno jadący traktor nie zapewni odpowiedniego rozmycia tła, a wydłużyć czasu bardziej nie mogłem ze względu na zbyt dużą ilość światła wpadającego do kamery. Zauważyłem też, że wcale nie jest tak łatwo, jak mogłoby się wydawać, zsynchronizować prędkość drona oraz osie, po których porusza się razem z jadącym traktorem. Zatem przyszła pora ograniczyć bardziej światło, a następnym filtrem w kolejce po ND64 był już tylko ND1000. Bardzo fajne w tych filtrach jest to, że bardzo łatwo się je szybko zmienia. Można sobie szybko dopasować filtr do sytuacji, także to jest na pewno duża wygoda. Bardzo fajnie przemyślane mocowanie. Miałem obawy, które okazały się zresztą słuszne, że będzie za ciemno. Musiałem podciągnąć zatem czułość ISO do 400, żeby zapewnić akceptowalne światło. Teraz czas naświetlania wydłużyłem do 1,67 sekundy. Udało mi się trafić tym sposobem dwie najlepsze jak dotąd fotki w tej sesji w technice panningu. Większość zdjęć niestety nie nadawała się do niczego. Wystarczy tych traktorów, teraz czas na panning samochodu.
Panning jadącego samochodu wywołał u mnie spore zaskoczenie, gdyż wydawało mi się, że kontrolowana prędkość auta i prosty odcinek drogi będą bułką z masłem do ogarnięcia. Po kilku jazdach w jedną i w drugą stronę optymizm zaczął kurczyć się jak nie powiem co w zimnej wodzie. Może jakieś jedno zdjęcie wyjdzie. I to była prorocza nadzieja ledwo spełniona. Udało mi się zrobić faktycznie jedno zdjęcie, które i tak nie było idealne. Teoretycznie z jednosekundowym czasem naświetlania i prostym torem jazdy powinno być łatwo, a okazało się niestety trudno. Jeszcze tylko jeden test. Chciałem zobaczyć jak wygląda zdjęcie zrobione miniaczem bez żadnego filtra w porównaniu do zdjęcia zrobionego z filtrem polaryzacyjnym Freewell. Ustawiłem sobie drona na stoliku i wykonałem 2 zdjęcia próbne w krótkim odstępie czasu pokazujące ten sam kadr. Zobaczcie jak wyglądają oba zdjęcia. Szczerze mówiąc nie spodziewałem się tak kolosalnej różnicy. To pokazuje jaką robotę robi odpowiednio dobrany i ustawiony filtr do danej sytuacji. Zdjęcie zrobione z polarem nie wymaga już żadnej obróbki, a świetnie naświetlony kadr robi z miniacza naprawdę użyteczny sprzęt latający. To by było chyba na tyle jeśli chodzi o Panning i miniacza 2. No słuchajcie, na blisko 100 zdjęć, może 4 wyszły tak w miarę, ale i tak nieperfekcyjnie niestety. Żeby robić perfekcyjne zdjęcia techniką Panningu to trzeba naprawdę dużo eksperymentować, mieć dobrą wprawę, mieć na pewno zestaw takich filtrów, bo bez tego to ani rusz, bo tutaj dzięki tym filtrom mogłem sobie dopasować do każdej pogody jaka panowała. To nie zawsze było takie ostre słońce. A w tym najostrzejszym słońcu to nawet właśnie używałem najczęściej ND1000 filtra. To jest naprawdę ciemny filtr, no ale cóż, jakbym założył ND64, to już nie miałbym się jak poratować tutaj w miniaczu, bo tutaj nie ma regulacji przesłony. W innych dronach spoko, jeszcze w ND64 da radę. Także ja polecam bardzo przede wszystkim filtry z Freewella. Polecam zabawę w Panning, bo efekty są naprawdę fajne i polecam dużo ćwiczyć, eksperymentować. Wasze zdjęcia będą naprawdę ciekawe, ciekawsze, fajniejsze. Ja już właśnie myślę, co tu jeszcze spanningować. Dzięki bardzo za uwagę, zapraszam do subskrybowania oczywiście mojego kanału, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrony dla wszystkich, cześć!